Czy wiecie, że akwarele można wykorzystać do pracy w salonie? Tak, to prosty i szybki sposób na delikatne, romantyczne zdobienia. Z pewnością podbiją serca niejednej klientki. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. W dzisiejszym odcinku Natalka Trefon, Cześć. nasz gość specjalny z Tarnowskich Gór, pokaże, jak pracować akwarelą. Natalka, czy to jest trudne? Nie jest trudne. W skali 1 na 10? 1. Obiecujesz? Obiecuję. Zaczynamy! Najpierw zmatowimy powierzchnię bufferem o gradacji 180. Na wskazującym palcu wykonamy wianek, nakładając różową i różowo-fioletową akwarelę i dodamy listki, tym razem zieloną akwarelą. Do tego momentu będziemy pracować pędzelkiem Aquarel Sting. Następnie zmienimy pędzelek na 003 i dopełnimy szczegóły zdobienia czarną akwarelą. A na środkowym palcu całe zdobienie wykonamy jedną różowo-fioletową akwarelą. Obydwa paznokcie pokryjemy supermatem. Jeśli jeszcze do tej pory nie pracujecie na akwareli w salonie, to zaraz Was przekonamy, że chcecie spróbować. Po pierwsze, akwarela to jedno z najprostszych medium nail artowych, więc nie martwcie się, po prostu spróbujcie i sami zobaczycie, jak dobrze Wam pójdzie. Po drugie, to jedno z najszybszych zdobień artowych, dlatego że akwareli nie musimy w żaden sposób przymrażać w lampie, nie musimy utwardzać warstw zdobienia, dlatego że akwarela zastyga sama. A jeszcze fakt taki, że rozcieńczamy ją wodą i dzięki temu mamy pełną kontrolę nad tym, na ile nasyconą warstwę nakładamy na zdobienie, bo im więcej wody, tym bardziej transparentna, a im mniej wody, tym bardziej nasycona, sprawia, że ta praca przebiega i prosto, i łatwo. Jakim pędzelkiem będziemy pracować przy akwareli? Wiadomo, Aquarel Stingiem, pędzelkiem dedykowanym do tej metody, którego już widzieliście w akcji. Drugi pędzelek to Master Nail Art 003. Używamy ich zamiennie lub obydwu, w zależności od rodzaju zdobień. Dzisiaj weźmiemy w obroty wyłącznie Stinga. Jeśli chcecie spróbować pracować pędzelkami, które już macie w swoich zasobach, to pamiętajcie o złotej zasadzie. To musi być naturalne włosie, ponieważ tylko naturalne włosie wciąga i oddaje pigment. Oto akwarele. Kupicie je w sklepie dla plastyka. Również można by pracować indygowymi farbkami akrylowymi, są petardą do zdobień akwarelowych. Ale mówiąc uczciwie, w farbach akwarelowych będziecie mieli większy wybór kolorystyczny niż w indygowych akrylowych. Informacyjnie, farbki akrylowe kosztują w Indigo 12 zł i są w promocji 2+1. Koszt farbek akwarelowych to około 5 zł za kosteczkę, która wystarczy Ci do końca świata. Chyba że się przebranżowisz i zaczniesz tworzyć murale akwarelami. Dla przykładu, ta kosteczka ma już 4 lata, a Natalia zdążyła nią wymalować setki zdobień. Zróbmy test kastanietów. Trzęsiemy i wszystko cacy. Nic się nie dzieje. Matowimy powierzchnię paznokcia bufferem o gradacji 180. Moczymy pędzelek w wodzie, odsączamy o rand kubka. Mokrym włosiem nabieramy farbę i bezpośrednio nakładamy ją na paznokieć. Pomijamy etap rozmalowywania koloru na paletce do mieszania, co, jakby nie było, też finalnie wpłynie na tempo wykonywania zdobienia. Pora na szybkie ABC, jak pracować akwarelą. Nakładamy kropkę na paznokieć, trzymając pędzelek pionowo. Czyścimy pędzelek w wodzie, odsączamy owacik, rozciągamy produkt w pożądany kształt, na przykład jest to płatek. Ponownie czyścimy pędzelek, odsączamy owacik i cieniujemy zdobienie. Co ciekawe, nie dodając nasycenia, tylko je zabierając. Czysty, nawilżony pędzel wchłania farbę, a my dzięki temu budujemy cieniowanie, zostawiając nasycenie na rantach i odejmując pośrodku płatka. Zabieramy się za naszą dzisiejszą stylizacją. Będziemy do niej potrzebować 5 kolorów, 2 odcienie różu, 2 odcienie zieleni i czarnym. Aquarel Stingiem nabieramy pierwszy róż i nakładamy go przy linii skórek, trzymając pędzelek pod kątem 45 stopni. Tworzymy 3 kropki tuż obok siebie. Czyścimy pędzelek w wodzie, odsączamy owacik i rozcieramy kropki od środka na zewnątrz, trzymając pędzelek bardziej na płasko. W ten sposób zrobiliśmy pierwszy płatek. Czyścimy pędzelek w wodzie, odsączamy i zdejmujemy nasycenie ze środka płatków, pilnując, aby nie najechać na ranty. Zdejmując kolor, pędzelek prowadzimy na płasko. Czynność powtarzamy jeszcze 2 razy, żeby finalnie stworzyć 3 kwiatki. Kwiaty układamy w półokrąg, tak aby kształtem przypominały wianek. Nie pracujemy na raz, ponieważ akwarele dość szybko zastygają i jeżeli nałożylibyśmy 9 kropek na raz, to te pierwsze 3 zdążyłyby zastygnąć i nie dalibyśmy rady ich rozetrzeć. Dlatego pracujemy etapami. Czyścimy pędzelek w wodzie, odsączamy i przerzucamy się na drugi kolor, bardziej fioletowy róż. Nakładamy 2 kropki po prawej stronie, czyścimy i odsączamy pędzelek, rozcieramy. Po środku tworzymy malutką kropkę i rozcieramy ją, dodając fioletowy ton do tego elementu kompozycji.
To samo robimy po lewej stronie. Pora wykonać listki zimną, ciemną zielenią. Nakładamy plamki wzdłuż już stworzonych kwiatków, czyścimy pędzelek i rozcieramy listki, rozmywając i nadając im trochę piórkowy kształt. Tutaj też pracujemy na raty. Wykonujemy po 3-4 kropki, nie więcej. Zmieniamy odcień zieleni i wykonujemy to samo. Dzięki temu uzyskujemy bardziej zróżnicowany efekt kolorystyczny. Do tej pory cały czas pracowaliśmy aquarel stingiem. Teraz pora na zmianę pędzelka. Łapiemy za Master Nail Art 003, którym wykonamy czarne elementy podkreślające charakter wianka. Będziemy pracować metodą włoskową, czyli malować mini kreseczki, cienkie jak włoski, które razem stworzą nieco nastroszoną całość. Zaczynamy przy wolnym brzegu, mniej więcej na wysokości, na której zaczynałby się nam French i prowadzimy linię półokręgiem wzdłuż naszego zdobienia. Tych kreseczek nie będziemy już rozcierać, metoda włoskowa zapewni nam lekki, akwarelowy efekt. Pora na romantyczny dotyk. Będziemy pryskać mocno rozcieńczoną farbą. Nakładamy sporo wody na kostkę, aby rozcieńczyć farbkę. Moczymy pędzelek, naprężamy o palec i puszczamy włosie, starając się trafić w powierzchnię naszego paznokcia. Pierwszą próbę najlepiej kierować na wacik, żeby ogarnąć, w którą stronę poleci farbka i dopiero po tej próbie generalnej działać bezpośrednio na designie. I gotowe! Przechodzimy do drugiego paznokcia. Pracując akwarelami nie musimy zabezpieczać zdobienia od razu w obawie, iż nasza klientka wsadzi palec gdzie nie trzeba. Akwarele, które zastygły, grzecznie czekają, aż wszystkie palce zostaną wymalowane zgodnie z wizją artysty. Co istotne i przyjemne, do naszego zdobienia nie przyklei się żaden farfocel ani paproch, dlatego że w przeciwieństwie do zdobień żelowych nie ma tutaj żadnej klejącej warstwy. Na drugim paznokciu będziemy tworzyć róże. Zaczniemy od środka. Malujemy mini zawijaska, czyścimy i odsączamy pędzelek i zdejmujemy pigment, starając się cieniować zewnętrzną część płatka. Nakładając farbkę, trzymamy pędzelek pionowo, a cieniując prowadzimy pędzelek na płasko. Malujemy kolejnego zawijaska i już pomału zaczyna nam się rysować pąk róży. Moczymy pędzelek w wodzie, odsączamy i przyciskamy do zewnętrznej części zawijaska, aby wycieniować płatek. I tak do skutku. Nakładamy kolejnego zawijaska, tłuczemy pędzelek w wodzie, odsączamy i prowadząc pędzelek na płasko, zabieramy pigment z zewnętrznej części zawijaska, tworząc tym sposobem płatek. Co jest ważne w przypadku pracy akwarelą? Nie zastanawiamy się za dużo, tylko szybko pracujemy. Jeżeli będziemy myśleć, zanim wykonamy jakiś ruch, to farba nam na stówę zaschnie i nie wykończymy naszego zdobienia. Pamiętamy też o tym, że temperatura, czyli czy mamy lato, czy mamy zimę, również ma duży wpływ na to, jak szybko odparuje nam woda ze zdobienia, czyli im cieplej, tym szybciej trzeba pracować. Podczas cieniowania wykonujemy płynne ruchy. Nie staramy się blendować koloru, jak na przykład podczas łączenia dwóch odcieni żelu. Jeśli pokusimy się o ruchy blendujące, wyjdą nam plamy. Design gotowy, pora zabezpieczyć obydwa zdobienia topem. Zanim dotkniemy pędzelkiem powierzchni, musimy mieć 100, jak nie 200% pewności, że całe nasze zdobienie zaschło. I tak w lato to może zająć 10 sekund, a w zimę to może zająć na przykład minutę. Jak sprawdzić, czy to już? Kiedy farba jest matowa, to znaczy, że wyschła i można nałożyć top. I nakładamy top, oczywiście. Możemy wybrać wersję błyszczącą lub matową według uznania. Natalka w większości zdobień wybiera mat, ponieważ w jej ocenie podkreśla on efekt akwareli. Zresztą sami zobaczcie, zanim utwardzimy supermat, przez chwilę błyszczy jak tip-top. I w tym krótkim momencie można jeszcze zdecydować, czy finalnie chcemy to nasze zdobienie błyszczące czy matowe. No bo zanim utwardzimy supermat, to wygląda jak przepięknie błyszczący nabłyszczacz. I teraz uwaga, jeśli się okaże, że jednak życzymy sobie wykończenie błyszczące, niech Was strzeże los przed tym, żeby odruchowo złapać za wacik w cleanerze namoczonym i przemyć całą powierzchnię, bo wtedy zmyjemy nie tylko supermat, ale również całe zdobienie. Dlatego w takiej sytuacji utwardzamy na spokojnie ten supermat, wyciągamy matową powierzchnię i dopiero wtedy nakładamy tip-topa, tudzież innego topa nabłyszczającego, aby finalnie zdobienie było przepięknie błyszczące. Wkładamy do lampy na 30 sekund i gotowe. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy życzycie sobie więcej akwarelowych zdobień. I pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17, a tutaj można nas subskrybować. Dzięki za uwagę, cześć!